Znajdujemy się w Betlejem, miejscu narodzin Jezusa Chrystusa. Betlejem jest ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem pielgrzymek. Po narodzinach Jezusa na rozkaz króla Heroda zamordowani tutaj zostali wszyscy chłopcy w Betlejem i okolicy, mający 2 lata lub mniej. Bazylika Narodzenia Pańskiego. Jest to wczesnochrześcijańska bazylika w Betlejem zbudowana nad miejscem, gdzie według tradycji chrześcijańskiej narodził się Jezus Chrystus. Bazylika jest jednym z najstarszych i nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie. Pod prezbiterium bazyliki znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa, w grocie zamienionej w kaplicę. Opiekę nad bazyliką sprawują mnisi greccy i ormiańscy. Na terenie groty narodzenia znajduje się kaplica żłobka, która jest własnością franciszkanów jako oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego. Główne wejście do bazyliki znajduje się od strony Nativy Square. Historyczność miejsca narodzin Chrystusa poświadczona jest w pismach Justyna Męczennika i Orygenesa. Wejście do groty narodzenia znajduje się w środku bazyliki. Sama grota w przybliżeniu ma kształt prostokąta o długości około 12 metrów i szerokości około 4 metrów. Według miejscowej tradycji poświadczonej przez wieki przez nawiedzających to miejsce pątników z Europy i innych części świata, Maryja urodziła Jezusa i owiniętego w pieluszki złożyła w żłobie. Świadectwo o tym wydarzeniu zawierają również nowotestamentalne Ewangelie. Jest wtedy kaplica zamykana, ale jest rano i po południu. W centralnej części znajduje się samo miejsce Narodzenia Pańskiego z łacińską srebrną gwiazdą z 1717 roku, greckim ołtarzem i uszkodzoną mozaiką. Na prawo od głównego ołtarza znajduje się kaplica franciszkańska, w miejscu, w którym miał stać żłobek. Grota pozbawiona jest dopływu naturalnego światła z zewnątrz. Przypadkiem trafiliśmy na korowód weselny. Jestem osobą, która raczej woli piwo lub wódkę niż wino i praktycznie wina nie pijam, no może poza Wigilią, ale ten jeden raz skusiłem się na wizytę i degustację win, które pochodzą z okolic wzgórz Golan. I tak szczerze to poza jedną pozycją reszta była ohydna, ale to kwestia gustu. Do win podobno trzeba dorosnąć, natomiast to jedno, które mi zasmakowało, postanowiłem nawet zakupić do domu. Rezerwat przyrody Banias ze słynnym wodospadem, którego zaraz zobaczycie, zaliczany jest do najpiękniejszych miejsc północnego Izraela. Nie ma tu jakiejś specjalnej egzotyki po drodze do głównej atrakcji, natomiast sam wodospad był już bardzo widowiskowy i muszę się przyznać, że wtedy był to największy i najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek widziałem. Droga do wodospadu jest bardzo spokojna, nie ma w niej żadnych utrudnień. Turystów również było mało, natomiast sam punkt widokowy pod wodospadem był mocno oblegany i ciężko było w ogóle się wbić, żeby zrobić zdjęcie. Morze Martwe. Jest to słone jezioro bezodpływowe położone w tektonicznym rowie Jordanu, na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii. Znajduje się między wysokimi klifami i górami.
Około 17 000 lat temu poziom wody Morza Martwego był na tyle wysoki, że łączyło się ono z leżącym na północ jeziorem Tyberiackim. W ciągu wieków przylegały do niego różne nazwy: Morze Cuchnące, Morze Diabelskie, czy też Jezioro Asfaltowe. W Biblii nazwano je Morzem Słonym oraz Morzem Araby. Według tradycji głęboko na dnie leżą ruiny Sodomy i Gomory. Dlatego jest ono także znane jako Morze Sodomy lub Morze Lota, opisanego w Biblii świadka tragicznych wydarzeń związanych z tymi miastami. W pobliżu Morza Martwego znajduje się starożytna twierdza Masada oraz miejsce odnalezienia zwojów z Qumran. Oba te punkty widzieliście już w moich odcinkach. Niezwykłe stężenie soli sprawia, że na powierzchni z łatwością unoszą się ludzie nieumiejący pływać. Rzymski wódz Wespazjan, chcąc sprawdzić to zjawisko, kazał wrzucać do wody jeńców. Poziom wody w Morzu Martwym spada. Przez ostatnie 40 lat powierzchnia morza zmniejszyła się o 30%. W ostatnich latach proces ten nasilił się i obecnie spadek sięga blisko 1 metra rocznie. W 2013 roku Jordania i Izrael podpisały umowę, na mocy której ma powstać kanał dwóch mórz o długości około 180 km, transportujących wodę z Morza Czerwonego do Morza Martwego. Ma to opóźnić proces wysychania Morza Martwego. W związku z tak dużym zasoleniem w Morzu Martwym prawie zupełnie nie ma tutaj życia organicznego. Za to z wody pozyskuje się znaczne ilości soli kuchennej i potasowej. Wykorzystuje się również lecznicze działanie wód i osadów błotnych. W okolicy plaż znajdziecie również bary, w których możecie się napić zimnego piwa czy posłuchać muzyki. Banias, starożytne miasto, które stało na szczycie urwiska z jaskinią poświęconą greckiemu bożkowi Pan. Podczas podbojów miasto znalazło się pod panowaniem Rzymian. Gdy syn Heroda, Filip, przejął kontrolę nad obszarem, zmienił nazwę na Cezareę Filipową. Na koniec widzicie, jak jedziemy taksówką do Betlejem z lotniska. Całą tą historię usłyszycie w podsumowaniu. Natomiast dzisiaj dodam, że ta przyjemność kosztowała mnie $200 i jeszcze mnie oszukał kierowca, wysadzając w innym miejscu niż miał, nie wydając reszty. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!